Obdarny chór Juranda przed odjazdem w turnie zagraniczne wykonał znaną piosenkę radiową przed mikrofonem studia tygodnika dźwiękowego PAD. Właśnie ciągle gwar, spalny terun, wyławem wioski czar, melodię z oddali i dźwięków różnych sto, znów fala po fali, a tak wygląda to. Pamięć moja sięga od 3 lat. To znaczy, jak były rozruchy majowe, jak Piłsudski bił się z Witosem. Pamiętam, jak żołnierze ranni obmywali się z krwi na podwórku pod wodociągiem, pod kranem i gotowali kaszę. I ja stałem na ulicy i przyglądałem się, jak gotują, a ten żołnierz mówi: słuchaj, co się patrzysz? Przynieś garnek, to ci dam kaszy. Ja poleciałem do domu: mamusiu, a pan żołnierz chce mi dać kaszę, mamusia da mi garnek. To wszystko zapamiętałem. Jedna z pierwszych zapamiętanych spraw to był pogrzeb Piłsudskiego. A dlaczego takie to było dla mnie dziwne? Bo patrzyliśmy się z okien i jak kondukt szedł, a za trumną żołnierz prowadził konia. I to była ta słynna kasztanka. I to było czymś tak nadzwyczajnym, że jak ja do dziś to mam w oczach. Po prostu mi się to nie rozmyło. Miałem tylko 4 lata, jak umarł Piłsudski w 1935 roku. Tym niemniej zapamiętałem atmosferę tej żałoby, te obchody. Przecież on był chowany w Krakowie, wieziony z Warszawy do Krakowa. Całe miasto w dzień pogrzebu obchodziło tą żałobę i ja pamiętam nastrój, zwłaszcza tego jednego dnia. I już musiałem być w przedszkolu. I pamiętam, że jak pani przyszła do tego miejsca, gdzieśmy tam gdzieś, że umarł marszałek, to ktoś zapytał: a co z kasztanką? A pani powiedziała: kasztanka płacze, i wtedy wszyscy zaczęli płakać. Urodziłem się w Warszawie w 1930 roku, ale tak naprawdę to urodziłem się w 2. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Mnie usypiał do snu capsztyk 1. Pułku Strzelców Konnych. 1. Pułk Strzelców Konnych był też miejscem, kiedy po raz pierwszy włożyłem mundurek uszyty dla skraba 5-letniego i ustawiłem się na końcu warty honorowej przed kasynem pułku, kiedy miał przyjechać generał Orlicz-Drescher. I pamiętam to, że wszyscy byli dumni, że generał spytał: a ten mały to kto? Powiedzieli: to jest syn majora Mularczyka. Podszedł i podniósł mnie na wysokość ramion i ja poczułem się jakby uniesiony ponad ziemię. Byłem kimś wyróżniony. Dojrzewałem w Koszarach 23. Pułku Piechoty imieniem pułkownika Lisa Kuli we Włodzimierzu Wołyńskim, ponieważ tam został przeniesiony mój ojciec do służby. Mieszkaliśmy przez 4 lata w Koszarach i dla mnie to był mój dom, Koszary.
Także nawet wyrobiono mi legitymację służbową, bo żołnierze pełniący służbę wartowniczą nie chcieli mnie wpuszczać, więc miałem wyrobioną legitymację i po dziś dzień ją mam. Raz dostałem w tyłek od ojca, tak, że zapamiętałem na długo. Właśnie nie za to, że tam coś zrobiłem, tylko za to, że kłamałem. Ojciec tam nam serwował owsiankę, której ja nie lubię. Nakładaj tyle, ile wiesz, że zjesz. Ja tam od rady bym tego w ogóle nie nałożył, ale jak trzeba, to się nałożyłem trochę. No i wyszedł, no to ja zobaczyłem dziura mysia. Do tej dziury mysiej to wszystko załadowałem, ale ojciec wrócił dosyć szybko i mówi, już zjadłeś? A ja tak zjadłem, tatusiu. A on się rozejrzał, bo mnie dokładnie tam parę płatków zostało na podłodze gdzieś tam. O, już miał wszystko. Ściągaj gacie, pasa wziął jakiegoś porządnego, no zlał nieźle. No, także to było takie jedno, co pamiętałem. Sprzed wojny mam bardzo dużo wspomnień. To były naprawdę cudowne, jak wspominam, przepełnione słońcem, zabawami. Dziadkowie byli bardzo gościnni, każdy miał prawo przywieźć tam swoich przyjaciół. Także do stołu zasiadało czasem 20 osób, czasem 30 osób. Wyjeżdżało to mleko zsiadłe w dzieżach, które się kroiło nożem, kołduny, w których babcia była specjalistką. Pamiętam babcię Gisztorową jako taką bardzo surową osobę. Dziadek był łagodności, miał charakter anielski. Bronił zawsze tych, jak babcia podkręcała tych pracowników różnych, to dziadek z kresowym akcentem. Lonia, tak ty nie krzycz, tak ty nie krzycz na nich. Lonia chodziła z rewolwerem, czyli moja babcia, przy pasie i z pękiem kluczy i strzelała w sadzie, żeby odstraszyć złodziei jabłek. Ogród warszawski na pewno był najnowocześniejszy w Europie przed wybuchem wojny światowej II. W dni letnie ludność stolicy wyleciała tłumnie na plażę nad Wiślajem, korzysta w pełni z rozległego rezerwuaru słońca, powietrza i wody, jakim Wisła jest dla Warszawy. Każda ulica miała ferajnę. Inicjacją przynależności do tej ferajny, co ja byłem, to było przepłynięcie Wisły z brzegu praskiego na warszawski i z powrotem. Ja mając lat, już pamiętam 13, tak, jak do tej ferajny wstąpiłem, przepływałem Wisłę w tej z powrotem i miałem ksywę Mamut. Co to oznaczało? Że mnie się nigdy nie spieszyło. Ja byłem powolnym chłopakiem. Największą atrakcją to było, jak tata mnie brał taksówką. Jechaliśmy do Śródmieścia i w Śródmieściu tata gdzieś tam znikał, nie wiem gdzie, co, ale mnie zostawiał na rogu Marszałkowskiej jakiejś ulicy, gdzie było drewniane kino Gloria, o którym ja nigdzie nie widziałem żadnego wspomnienia. I to było kino, które wyświetlało tylko kowbojskie filmy. I my, chłopcy, ze naszymi spluwami, lataliśmy naokoło tego kina i strzelali, jak tam strzelali w środku, to myśmy strzelali na ulicy. I to była wielka frajda. Mając 6 lat, ojciec mnie zabrał do świetlicy, która była dawną cerkwią huzarów carskich. W tej świetlicy zgromadzeni byli żołnierze, czuć było jucht, pot tych żołnierzy i tam miał być wyświetlany film szkoleniowy. Na ścianie wisiało biały prostokąt płótna, przy którym stał rotmistrz Szenaj z trzcinką w ręku, terkotał wyświetlacz
filmu, niemego oczywiście, i na moich oczach przejętego bardzo chłopca galopem jechał łącznik w hełmie francuskim z takim grzebieniem, wpadał w zasadzkę i wyjmował z olster kartkę papieru, darł ją na strzępki i połykał. I rotmistrz Szanajch mówił, tak właśnie powinien postąpić łącznik, który wpadł w zasadzkę. Ojciec był ze wszech stron uzdolniony, malarz, pisze wiersze. Wszystko, czego się dotknie, to umie zrobić. U nas były budynek bardzo stary, 400 lat. Opalić tam to na zimę, a zimy były tam srogie, było ciężko. Dziadek pewnie zrobił redukcję okien i ze szczytu zamurowali 2 okna i na tym miejscu, w tych wnękach, ojciec wymalował takie gdzieś około 2 metrów obrazy święte. I po prawej stronie była ta Matka Boska, karmiąca, no, z ładną piersią, także jako chłopak to się na to gapiłem cały czas. No, natomiast po lewej stronie była rodzina w takich brązach zrobiona, rodzina święta. To były takie brązy, tak trochę czerwieni, taki smutny był ten obraz, taki bardziej. Jestem dzieckiem galicyjskiej, ubogiej rodziny żydowskiej, która miała 5 dzieci. Ojciec był stolarzem, matka była krawcową. W latach 36-38 moi rodzice otrzymali pomoc ze swoich krewnych ze Stanów Zjednoczonych i mając ówczesnych $150 rozpoczęli budować własny dom. Bo do tego czasu myśmy mieszkali w jednym pokoju razem z babciami, z dziadkami, którzy byli z pochodzenia ze wsi, rolnikami, ale jednocześnie uprawiali zawód kuśnierza. A tam na tej południowej Ukrainie bardzo popularne były te kożuchy, białe kożuchy, w których później mogliśmy widzieć tutaj oficerów Armii Radzieckiej podczas wojny. I babcia i dziadek zajmowali się łataniem tych kożuchów dla biedoty ukraińskiej przeważnie i z tego praktycznie oni żyli. Pochodzę z rodziny ziemiańskiej, z Wileńszczyzny. Rodzina Bogdanowiczów miała 4 majątki, które znajdowały się w odległości kilometra od granicy bolszewickiej przed wojną. Kiedyś to był jeden majątek, 4000 hektarów, potem się to podzieliło między 4 dziadków. Także przed wojną były 3 dwory i pałac, z którego zresztą przed wojną zostałem wywieziony na Syberię, bo tam akurat byłem. W 1938 roku z Warszawy właśnie ojciec został przeniesiony na swoje nieszczęście, powiem, bo gdyby został w Warszawie, brałby udział w obronie Warszawy i dostał się do niewoli niemieckiej, a nie jak potem do sowieckiej. W każdym razie w 1938 roku został przeniesiony do Wilna na stanowisko zastępcy brygady kawalerii. Dowódcą był wtedy generał Orlic Dresser. I wtedy w 1938 roku przyjechaliśmy do Wilna. Przed samym wybuchem wojny został mianowany już dowódcą brygady wileńskiej. Żoną moją była panna Förster, Jenny Förster, która rzekomo była siostrą późniejszego Gauleitera Pomorza Förstera. W 1939 roku Beck wygłosił przemówienie, rodzice bardzo komentowali. Minister spraw zagranicznych Józef Beck w swym przemówieniu wygłoszonym w Sejmie o polityce zagranicznej powiedział: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Ja osobiście zrobiłam zebranie lalek i misiów na
klomie w ogrodzie i powtórzyłam to przemówienie do moich ukochanych lalek i właśnie misiów. No, nie oddamy Gdańska i tak dalej. A mój brat przyrodni, starszy ode mnie o 9 lat prawie, powiedział w obecności tej Fräulein, że taki nóż wziął duży i mówił ostrzył go. Mówi, to jest nóż na Hitlera. Po czym wziął maszynkę, w której ona wyciska nam sok z marchwi. Powiedział, że znajdzie takiego konstruktora, mój brat, który zrobi dużą, opartą na tym pomyśle maszynę, gdzie się Hitlera wsadzi do środka i wyciśnie się z niego sok. No i co się stało? Mama znalazła połamaną maszynkę i złamany nóż. Więc oczywiście Fräulein została natychmiast zwolniona. I potem trochę było obawy, czy nie będzie jakiejś zemsty, no ale jakoś szczęśliwie nie. Letnią stolicą kraju są niewątpliwie Zaleszczyki. Chronione wstęgą Dniestru i wysokimi ścianami doliny tej rzeki od chłodnych prądów powietrznych, tworzą wraz z okolicą najcieplejszy zakątek w Polsce, obfitujący w sady morelowe i brzoskwiniowe oraz w plantacje winnej lozy, których powierzchnia zwiększa się z roku na rok, przynosząc doskonale zbiory. Miasto, odwiedzane licznie przez letników i kuracjuszy, posiada rozległą plażę nad Dniestrem i szereg willi i pensjonatów. Ostatnie wakacje przed wojną spędzaliśmy z rodzicami i z moją młodszą siostrą w Zaleszczykach. To była miejscowość, która zyskiwała tuż przed wojną na popularności. Bardzo się szybko rozwijała, zamieniała się w taki już dosyć luksusowy na tamte warunki kurort. Miała wspaniały mikroklimat, tam rosły winogrona, wspaniałe owoce i inne brzoskwinie nieporównywalne w smaku do niczego, co potem próbowałem. Myśmy tam byli na wakacjach, wróciliśmy do Lwowa w związku z zbliżającym się początkiem roku, pod koniec sierpnia. Pomorze to kraj odwiecznie polski. Od Bałtyku odepchnąć się nie damy. I po ukończeniu 6. klasy, czyli wakacje, to był sierpień 1939 roku, pojechaliśmy na wycieczkę do Gdyni. Przejeżdżaliśmy przez miasto Gdańsk. Nie wolno nam było wyjść na perony, ale widać było prawie na każdym budynku flagi ze swastykami. Widać były jakieś oddziały militarne chodzące. Także to już był taki sygnał, że coś się będzie działo. Ojciec, jak i inni z inteligencji uważali, że wojna będzie, ale będzie 3 miesiące trwała. No, było inaczej. W Gdyni Sowej odbył się uroczyście pierwszy na Kaszubach obchód dożynek, który zgromadził zastępy ludu kaszubskiego w barwnych strojach regionalnych. Na Pomorzu to było tak. Niemców było bardzo dużo. Zresztą w 1939 roku, jak Niemcy wkroczyli tam po 2 czy 3 dniach do Tucholi, okazało się, że już wszyscy w mundurach niemieckich chodzą. Bardzo dużo było Niemców, którzy już byli zorganizowani. Po prostu tam było SD, było gestapo i była żandarmeria i wojsko, wszystko było. I to nie tylko w Tucholi, ale w wszystkich innych miastach. Także oni byli przygotowani na to, że obejmą te tereny. Obronność Polski wymaga także czynnego udziału kobiet. Każda kobieta polska powinna wybrać posterunek pracy na wypadek wojny. Przysposobienie wojskowe kobiet przyjmuje zgłoszenia i prowadzi prace wyszkoleniowe. Już te ostatnie miesiące przed 1 września to już atmosfera była bardzo napięta.
Już w gazetach były pewne artykuły jeszcze nie mówiące o wojnie, a ludzie już szeptali między sobą. Dalej, sygnałem tego było, że w każdym większym domu były tworzone tak zwane grupy obrony przeciwlotniczej. Do tej grupy wchodzili mężczyźni i kobiety i młodzież zdolna do jakichś ruchów, do jakichś działań. No ja zostałem w tej grupie wyznaczony w charakterze gońca. Miałem przenosić meldunki w czasie działań tych grup. I jakie było zadanie tych grup? Między innymi uczono, jak należy przechowywać żywność na dłuższy okres czasu. To jeden. Jak należy używać masek gazowych. Była psychoza wojny chemicznej. Balony obserwacyjne meldują telefonicznie pojawienie się wroga. Balony zaporowe tworzą w powietrzu krąg ochronny powstrzymujący nieprzyjacielskie samoloty. Baterie dział przeciwlotniczych czekają w pogotowiu. Ponieważ mama była nauczycielką, miała zawsze całe wakacje wolne, wyjeżdżaliśmy zawsze na 2 miesiące gdzieś. Ojciec miał tylko miesiąc urlopu i byliśmy pod Piotrkowem w Sulejowie nad Pilicą. Wyjątkowo blisko, dlatego że ojciec stale mówił, że będzie wojna i bał się, żebyśmy daleko wyjechali gdzieś. Co na ulicach było widać? Przede wszystkim rzucały się w oczy rowy, które już w sierpniu zaczęto kopać jako pierwsze schronienie przed odlomkami, bombami itd. Druga rzecz to okna pozaklejane papierowymi paskami. To jest ochrona szyb, żeby nie wypadały na przechodniów, prawda, coś takiego. Bo muszę powiedzieć, że właściwie w sierpniu najbardziej bano się nie tyle bomb, ile gazów. Stąd maseczki, które należało przy sobie nosić z gazy, które należałoby w razie potrzeby nawilżone przykładać do ust i do nosa. Również rozdawano maski gazowe, z których, jak się okazało, później nikt nie skorzystał, prawda? Ani z tych maseczek, ani masek gazowych, bo zupełnie coś innego nam zagrażało. W Warszawie odbyła się demonstracja Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych połączona z przekazaniem armii sprzętu wojennego. W czasie manifestacji przemawiał szef sztabu obozu Zjednoczenia Narodowego pułkownik Wenda, który między innymi powiedział: w pamięci całego narodu polskiego trwa żywa tradycja wspaniałych zwycięstw na polach Grunwaldu i pod Wiedniem. Należymy do narodu, który miał w swej historii hołd pruski. Pamięć o tym powinna być ostrzeżeniem dla sąsiadów. Te ostatnie dni przed 1 września pamiętam świetnie ten okres, bo wojna jak gdyby była wszędzie. I na afiszach, plakatach mówiących o wojnie w Abysynii, wojnie w Hiszpanii, Franco, Mussolini. To były postacie, które my dzieci już znaliśmy bardzo dobrze. Wszyscy chłopcy się bawili wyłącznie w wojnę, w wojsko, w wojnę. Także pamiętam, jak taka starsza pani: bawcie się, tak bawcie, aż rzeczywiście dobawicie się do prawdziwej wojny. No i dobawiliśmy się. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy
jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. ’39 rok, 1 wrzesień. Mama posłała mnie tego dnia po mleko. Nic nie wiedzieliśmy o wojnie. Dopiero ja przyniosłem tą wiadomość rano. Kiedy szedłem ulicą do ulicy Mynarskiej, do sklepu po mleko, zauważyłem w oddali na wielkim słupie ogłoszeniowym grupkę ludzi z zaciekawieniem czytających plakat. Kiedy już podszedłem blisko, przeczytałem obwieszczenie. Prezydent Rzeczypospolitej oznajmia, że Niemcy napadli na Polskę. Mobilizacja. Wybuch wojny zastał mnie na jeziorach augustowskich na żaglu. I tata z miejsca chciał jechać do Warszawy, a ja powiedziałem, słuchaj, zostaw, niech jadą, będziemy mieli więcej miejsca na wodzie. No ale ojciec pojechał i przyjechałem potem sam pociągiem do Warszawy w momencie, jak Niemcy bombardowali dworzec. I pamiętam, że tego dnia już samoloty niemieckie dotarły nad Warszawę. Z nad chmurek słychać było walkę samolotów w powietrzu. Strzelać do siebie. Ludzie mówili, a to nasi ćwiczą przed napaścią. A jednak, kiedy się ukazały krzyże na skrzydłach samolotów, ludzie się dziwili, że tak szybko Niemcy dotarli nad Warszawę. Wspaniale i bohaterska armia polska jest silna i gotowa. Spadkobiercy rycerskich tradycji Czarnieckiego, ulani polscy, są dziś najlepszą jazdą świata. Ojciec wyruszył na front 2 dni przed wybuchem wojny. Jak była już mobilizacja i było wiadomo, że będzie wojna, no myśmy były wtedy na wakacjach u babci, mama gdzieś tam była i mama szybko telegrafowała, żeby nas ściągnąć, żebyśmy zdążyły się z ojcem pożegnać. Skrzydlata husaria współczesna, lotnictwo polskie czuwa w powietrzu. Warkot motoru chroni każdą pięść polskiej ziemi. Mam taki piękny list od ojca, który napisał, nie wiedząc, czy my zdążymy, którym tam właśnie mówi, żebyśmy się za niego modliły, żeby z honorem wyszedł ze swoich obowiązków. No ale zdążyłyśmy właśnie, takie mam wspomnienie, przyjechać jeszcze pod wieczór tego dnia, a następnego wyruszył na front. No to ja sobie małe głupie, nie zdawałyśmy sobie sprawy, tam u ojcu opowiadałyśmy o naszych wakacjach, z nim rozmawiały. A potem ostatnie wspomnienie. Mieszkaliśmy w Wilnie na ulicy Zygmuntowskiej. Mieszkanie miało balkon i z tego balkonuśmy tam jemu machały. I on tam nam machał i poszedł. No mama stała na balkonie i płakała, no jakby przeczuwała. To ostatni raz. Mama wyprowadziła nas przed szkołę. Ojciec na czele, jedzie cały szwadron, tak jakby nas nie widzieli. Mówi, patrzą się do przodu, taka defilada, tam to może śpiewali czy coś tam takiego. Przejechali. Dziwne. W pewnym momencie halopem taki ojciec, jak kakicer, wskoczył z tej bajki, ucałował, postawił Zosieńkę, pocałował, postawił, uścisnął swoją Maryję i skoczył i pojechał. Tak my go już i nie widzieli. W chwili wybuchu wojny w 1939 roku miałem lat 15. Dnia pierwszego nie zapamiętałem, ale zapamiętałem trzeci. To był dzień, kiedy Anglicy wypowiedzieli wojnę Niemcom. Osobiście jako 15-letni chłopak stałem przed ambasadą angielską na rogu Nowego Świata. Wtedy ona się mieściła i Alei Jerozolimskich. I żeśmy, tłum był tam, który krzyczał: niech żyje Anglia. To brałem w tym udział.
Pamiętam tego, co się mówiło, że 2 tygodnie i będziemy w Berlinie, w związku z tym wszyscy byli raczej hura optymistami, że jeżeli chodzi o młodzież naturalnie. To, co nas spotkało, no wiadomo, Warszawa była jedynym miastem, które było bombardowane całe 27 dni. Ja szczególnie zapamiętałem dzień 13 września, ponieważ w tym dniu został zbombardowany mój budynek i moja najbliższa sąsiadka, pani Ziębowa i jej 4-letnia wnuczka zginęły w tym bombardowaniu. My byliśmy wówczas w korytarzu około 10 metrów od tego miejsca wybuchu. Do dziś pamiętam ten taki dźwięk obciążonego bombowca przylatującego już na Warszawie. Zaczęły się obstrzał artyleryjski Warszawy, dzień i noc. I przez cały dzień z kolei naloty lotnicze. Był taki nalot pamiętny, no chyba 6 czy 7 września. Nad Warszawę naleciało kilkadziesiąt samolotów, zwanych pospolicie sztukasami, które atakowały lotem nurkowym i w przylocie nurkowym rzucały bomby, czyli skuteczność ich bombardowania była bardzo duża, ale one miały taką specjalną turbinę pod kadłubem, że w czasie tego nalotu wydawały przeraźliwe dźwięki. Ten dźwięk w połączeniu z hukiem bomby stwarzał piekło na ziemi. Także ludzie, jak usłyszeli świst, gwizd tych samolotów, ich bomb, to z miejsca uciekali tam, gdzie tylko było można. A uciekano najczęściej do rowów przeciwlotniczych, które były kopane na każdej wolnej przestrzeni. Taki rów przeciwlotniczy to był zygzak. Jeden odcinek do drugiego był wykopywany pod kątem 90 stopni. Ja jako gówniarz nie wiedziałem, co to jest, no ale starsi powiedzieli, mówi, słuchaj, jak bomba spadnie, to spadnie na jakiś odcinek i tam zginą ludzie. Ale pozostali, już odłamki ich nie dosięgną. Zostały zorganizowane drużyny obrony przeciwlotniczej. To młodzi ludzie. Ja się do nich zgłosiłem jako harcerz i jako taki kondycyjnie nadający się do tego. Naszym zadaniem, członków tej drużyny obrony przeciwlotniczej, mieliśmy takie opaski żółto-zielone z takim metalowym kołem z napisem OPL, obrona przeciwlotnicza. Bo naloty niemieckie w czasie oblężenia 1939 wyglądały w ten sposób. Najpierw leciała fala samolotów rzucających bomby zapalające. Ówczesne bomby zapalające to były wielkości 2 puszek dużych od piwa. One po upadnięciu na ziemię eksplodowały i paliły się takim jarzącym blaskiem. Później była pewna przerwa i leciała fala samolotów rzucających bomby burzące, żeby pożary, które już się tam zaczęły, zostały rozrzucone. Naszym zadaniem członków drużyny obrony przeciwlotniczej polegało na tym, żeby po nalocie samolotów rzucających bomby zapalające szybko dostać się na strych i te bomby, które przebiły dach i leżały tam na ziemi, na strychu, zasypać ziemią, bo wodą ich nie można było zalać. Jak się zalało wodą, to się jeszcze bardziej paliło. No więc jak siedzę tutaj, co jest dowodem, że to się mi udawało. Trzeba się było poważnie zastanowić nad tym, co zrobić ze zwierzętami w momencie, kiedy się zaczęły naloty i bombardowania. Bo wiadomo było, że nie ominą one ogrodu zoologicznego, szczególnie, że on leży przy czółku mostu. Brano pod uwagę to, że tutaj może być bardzo, bardzo silne bombardowanie. Co trzeba było zrobić? No niestety
Trzeba było zwierzęta, które mogły być niebezpieczne dla ludzi, no trzeba było wystrzelać. I to było przeprowadzone przez Wojsko Polskie. Niemcy upatrzyli sobie na pierwszy ogień lotnisko oraz most, tak zwany most zielony na Wili, który bombardowali, ale dość dla nich niefortunnie, bo jednak nie trafili w most, ale trafili stojący obok zbiornik na gaz. I pamiętam, jak ten zbiornik opadł na ziemię, wszystko gdzieś tak się zagłębiło i jakiś lej obok był, wszyscy lecieli tam oglądać to. I jak dziś pamiętam ten piaszczysty lej i zwłoki jakiegoś mężczyzny, którego ta bomba zabiła. I wszyscy tak, Boże, narzekali, co to będzie z nami i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ mieszkaliśmy na Mariensztacie, a więc tuż koło wiaduktu Pancera i tuż koło dawnego mostu Kierbedzia. I ojciec, jako doświadczony żołnierz z I wojny światowej, chyba prawidłowo rozumował, że Niemcy najprawdopodobniej będą chcieli zbombardować mosty i przeprawę przez Wisłę. I wobec tego na czas ataków o Warszawę przenieśliśmy się do luksusowego mieszkania na ulicy Grzybowskiej, tuż koło tej fabryki. W naszym domu na Mariensztacie nawet jedna szyba nie wyleciała. Natomiast w tym domu, w którym tam gościnnie byliśmy, oczywiście w piwnicach jego, w czasie tego ostatniego nalotu, takiego dywanowego, gdzie niemieckie sztukasy zawracały, prawda, po kilka razy dziennie, bomba padła na sąsiedni dom i w tym naszym domu, gdzie myśmy tam przebywali, pozarywało stropy. Na szczęście stropy były drewniane. Wobec tego myśmy byli na pierwszym piętrze, wobec tego sufit wyrwało drzwi, pęd powietrza, zatrzymał się na drzwiach i na dużej szafie. Tyle tylko, że jak próbowaliśmy, żeby wycofać się z tego mieszkania, wyjść, to się to wszystko waliło nam. Także to było przeżycie dla mnie jako dziecka ogromne. Najdłuższe przejście mego życia przez most Poniatowskiego podczas bombardowania mostu Poniatowskiego. To wyglądało tak, że myśmy szli, duża ilość tych uciekinierów, a obok wpadały bomby i robiły takie fontanny, które sięgały mostu. Ten most był tak strasznie długi, tak szliśmy, a te samoloty i te spadające do wody bomby. Nigdy tego nie zapomnę. Na placu Grzybowskim była taka wielka, okrągła hala. I w tym momencie ona się paliła. To był taki płonący grzyb. No i oczywiście wszystkie domy tam na tej ulicy Grzybowskiej też płonęły. Cały czas nadlatywały następne eskadry samolotów i jeszcze uzupełniająco zrzucały bomby. Widziałem trupy ludzkie leżące na ulicach, te skutki bombardowań strasznych, rannych, których tam usiłowano, prawda, gdzieś tam transportować na jakichś noszach. No tragicznie to wyglądało. Ale również stała się w czasie bombardowania rzecz niezwykła. Stojący opodal koło mostu na nadbrzeżu Wili, kościół świętego Jakuba, został trafiony bombą. Bomba przebiła sklepienie, dziurę po prostu wywierciła, spadła na posadzkę, doprowadziła do zawalenia się posadzki, ale nie wybuchła. I nawet żaden lichtarz na ołtarzu się nie przewrócił. Mama dostała nakaz ewakuacji od starosty. Dlatego, że rodziny inteligenckie jednak przewidziano, że może tak się stać, co się stało zresztą, bo Niemcy przecież zlikwidowali całą inteligencję niemalże Gostynina w dwóch takich akcjach, jeszcze w 1939 i w 1940 roku. Zresztą rodzice przewidzieli, że taki scenariusz może być i przed wybuchem wojny zaraz umówili się, że
punkt spotkania, cokolwiek będzie się działo, będziemy zdążać do Lyon. Ponieważ w Lyon konsulem generalnym Polski był mąż siostry ciotecznej ojca, Starzyński. Tam u tej cioci Aldony mieliśmy się dążyć wszelkimi siłami. I ojciec z wojny, i my w jakikolwiek sposób. Wobec tego kierunek Zaleszczyki. Trzeba uciec za Wisłę, żeby przed Niemcami uciekać. Wszyscy rzucili na tą furę walizki tylko jakieś rzeczy i uciekaliśmy nocami. A w dzień bombardowali albo strzelali do nas. Ja pamiętam doskonale, jak 8 września doszliśmy pod Radom i Niemcy nas ostrzelali. Na szosie była furmanka i myśmy wszyscy wokół, wszyscy się pochowali do rowów, przeczekaliśmy cały nalot, bo oni wrócili i nas nie było, tylko fura tylko stała na drodze. No i teraz płacz wielki, co tu robić? No i my wsiedliśmy w taki samochód, co tylko można było szybko zapakować i jechaliśmy na wschód. Ale mnie w międzyczasie dopadła choroba, tak zwana czerwonka. Za miejscowością Kałuszyn, znana miejscowość w tej chwili, samochód jadąc po poboczu drogi, bo drogi były zatłoczone wojskiem, uciekającymi ludźmi, furmankami, także ogólny był taki bezład na tych drogach. No, ustępując miejscu na kolumnie wojskowej, kierowca za bardzo skręcił na pobocze i samochód się przewrócił. Ale szczęśliwie nikomu się nic nie stało. Żeśmy pozbierali manatki, poszli do pobliskiego lasu. Mnie ojciec już właściwie to niósł na plecach. Posadził pod drzewem oparty, a sama rodzina poszła do wioski szukać jakiegoś schronienia. I po pewnym czasie nadleciały samoloty niemieckie, zaczęły ostrzeliwać ten las. Okazało się, że tam dalej były jednostki Wojska Polskiego. No i jeden z tych samolotów zaczął strzelać akurat w to drzewo, pod którym ja siedziałem. Widziałem liście spadające, trącane pociskami. Słyszałem plask pocisków upadających o ziemię i teraz moja myśl. Teraz to mi się wydaje irracjonalna, ale wtedy, cholera, powiedziałem, oby tylko nie w nogi. To taka myśl. A siedziałem wyciągnięty, bo nie mogłem się ruszyć. W nocy z 7 na 8 września całą noc szło nasze wojsko. Żołnierze uciekali z Piotrkowa, 25. pułk przypuszczam. Wszystko szło na wschód. I pamiętam takie rozmowy. Mama tych żołnierzy się pytała: kochani, słuchajcie, no i co? No niektórzy sobie żartowali: niech pani się nie martwi, wszystko będzie dobrze, damy radę. A niektórzy płakali i mówili: już po Polsce, już po Polsce. Oni są już na naszych plecach. I rzeczywiście po paru godzinach Niemcy już byli w Wolanowie. Tylko nasi żołnierze piechotą uciekali, a Niemcy przyjechali motorami, samochodami jakimiś. Huczało tak strasznie na tych szosach i tyle kurzu było, a oni jechali. Cały 8 i 9 września jechały ogromna ilość Niemców na tych samochodach i motorach. Dziadkowie ze strony ojca, mama rzeczy na furmance, my z ojcem na rowerach, z Gorlic do Zagórzan. Chcieliśmy uciekać na wschód, mieliśmy w Tarnopolu rodzinę i wszyscy wierzyli w to, że Niemcy gdzieś po drodze zostaną zatrzymani. Pamiętam, jak płonęła stacja w Zagorzanach. Pamiętam, jak płonące cysterny same toczyły się po torach, zderzały się z tobą i wybuchały. Gęsty, czarny dym, taki z płonących zbiorników z ropą naftową. Do Kielc zaczęli przybywać uciekinierzy z ziem, które zajęli Niemcy, i zaczęli
opowiadać takie rzeczy, jak na przykład, że Niemcy atakują ludzi idących do kościoła i tym podobne. Baliśmy się, żeby nie wychodzić z domu. Siedząc w domu, usłyszeliśmy komunikat radiowy, że Niemcom wypowiedziały wojnę Anglia i Francja i prosili wszystkich ludzi, żeby powiadamiać spotkanych żołnierzy, że taki fakt nastąpił. W tym czasie akurat, kiedy to nadawali tą audycję, stał pod semaforem blisko naszego mieszkania pociąg wojskowy. I ten pociąg wojskowy został zaatakowany przez niemieckie samoloty. Dym, zapach palącego się prochu, a poza tym te doły, leje i ludzie leżący na tych łąkach. Nie wiedziałem, co robić, zgubiałem po prostu. Dopiero ktoś do mnie krzyknął: chłopcze, szukaj rannych! To było straszne, co się widziało. Nieraz to szczątki ludzkie, coś strasznego. I właśnie do tych ludzi, którzy po prostu nawet błagali, prosili o pomoc. I do nich wzywałem ratowników i ci ratownicy udzielali im pomocy. To było moje właśnie pierwsze takie straszne wspomnienie z okresu wojny. Na stacji okazało się, że wojsko już zabrało wszystkie osobowe wagony i w towarowym pociągu wyjechaliśmy. Podróż trwała dość powolnie i długo, dlatego że co chwileczka z terenów słowackich nadlatywały niemieckie samoloty i ostrzeliwały nas. Któregoś razu nie zdążyliśmy opuścić wagonu, bomba trafiła w nasz wagon. Zabiło wtedy naszą gosposię, wiele osób było rannych. Moja siostra miała całą twarz zalaną we krwi. Ja też utykałem, do dzisiaj utykam na lewą nogę, bo coś mnie tam uderzyło, i tak już zostało do dzisiaj. Bo ludzie uciekali ze Śląska, z miast uciekali, to jechał pociąg za pociągiem. To te transporty, te samoloty bombardowały. Ludzie uciekali do lasu. To tam również do tych lasów rzucali te bomby. Było bardzo dużo tych śmiertelnych ofiar, które przez te naloty były dokonane. To była ogromna rzecz była. Mama leżała twarzą do ziemi, ale ja się podniosłem, żeby jednak obserwować. To był huk i ten gwizd tych odłamków, to szły tutaj, daleko leciały. Widziałem tam na poboczu od strony dworca kolejowego, jak zwłoki ludzkie wisiały na drzewach. Rzucona była bomba na transport pociągu, gdzie było wojsko. To też tam, jak były popalone zwłoki wojskowych, to też widziałem, jak leżeli na wagonach. To były takie odkryte wagony i oni tam mieli broń ustawioną i strzelali do tych samolotów. To też widziałem, jak byli popaleni, co rzucili bomby na nich. Mój ojciec, który wówczas pracował w dyrekcji Poczty i Telegrafów, miał już takie dosyć wysokie służbowe stanowisko, na tyle widocznie, że musiał jakieś dokumenty wywieźć za granicę. I dostał też samochód do tego celu, który zapakował nas, całą rodzinę, i ruszyliśmy znowu do tych Zaleszczyk. W tych Zaleszczykach był ten słynny most, którędy cała Polska ówczesna wierchuszka uciekała za granicę. Kontrast między tymi pierwszymi dniami wojny i tą ucieczką, tą drogą, która była zatłoczona uciekinierami i też nękana nalotami. Więc kontrast między tym, co było przed tym, takie spokojne i szczęśliwe dzieciństwo, to prawdopodobnie był ten moment, kiedy ja
jakby traciłem to spojrzenie dziecka. Jakieś dziwne pogłoski, że Sowieci przyjdą nam na pomoc. Nocne wejście czołgów z zapalonymi światłami. Gdzieś pojedyncze strzały z wieży kościelnej na placu Piłsudskiego. Jeszcze gdzieś pojedynczych broniących się polskich żołnierzy. Ja byłem dość dużym chłopcem i silnym i tak dalej. Na pewno skłamałem, jaki był mój wiek. Wstąpiłem do wojska w Kowlu. I w Kowlu z miejsca zaraz nas stworzyli jakiś oddział i wsadzili nas na wąskotorową kolejkę i wysłali do Pińska przez Polesie. W Pińsku przesadzili nas na szerokotorowy pociąg i pojechaliśmy dalej na wschód w kierunku Munińca. I ja byłem w następnym wagonie po lokomotywie, były rozkręcone szyny, lokomotywa jechała do rowu i ja zorientowałem się, że za stacją Chorodziec stało 6 czołgów sowieckich i oni na nas otworzyli ogień, na nasz oddział, więc bardzo szybko to się skończyło, bo siły były bardzo przeważające i zostaliśmy wzięci do niewoli. Z kwatery naszej ruszyliśmy na ulicę Tarnopola i na ulicy Ruskiej zobaczyliśmy rozbrajanie naszych żołnierzy. A ponieważ mama była bardzo energiczna, kiedy zobaczyła, że nasi żołnierze oddają broń, to do jednego z nich powiedziała, jak wy możecie się poddawać w taki sposób. A to dosłyszał, nie wiem, czy NKWD-ista, czy oficer czołgista, no i zeskoczył z czołgu, chwycił mamę za rękę i ciągnął ze sobą, a ja nie zostawiłem mamy. No, ale w tym momencie bolszewicy rozpoczęli ostrzelanie wewnątrz Tarnopola i ten czołgista sowiecki krzyknął "Uchali!" i sam zwrócił na swój czołg. I dzięki temu on nie doprowadził mamy do NKWD. I tam byśmy już inaczej z nami rozmawiano. Pamiętam armię RKKA, Rabocie Krystiańska Krasna Armia. Pamiętam ich zapach dziegciu, intensywny zapach dziegciu, bo dziegeć wcierano we wszystko. Pamiętam te budionowki z takimi szpicami, czapki ze szpicami, duże czerwone gwiazdy. Pamiętam długie, całkiem inne od naszych polskich karabiny. To wojsko sowieckie było okropne. Żołnierze byli zabiedzeni, karabiny właściwie na jakichś sznurkach nosili, buty okropne, te szynele brzydkie, szare, takie za długie, fatalnie wyglądały. Obraz nędzy i rozpaczy, no ale to masa jednak była, tego było dużo. No i cóż, zaczęto rozbrajać naszych żołnierzy. Jak dziś pamiętam, na placu ratuszowym różni miejscowi aktywiści z czerwonymi opaskami, o pochodzeniu ich nie będę mówił, rozbrajali naszych żołnierzy, rzucając karabiny ze śmiechem na stos, prawda, że to koniec pańskiej Polski, teraz będzie władza ludu i tym podobne bzdury wygłaszano wtedy. 17 września 1939 roku wkroczyła do nas armia radziecka. Oczywiście i Ukraińcy, i częściowo również Żydzi witali ich z transparentami. Witamy wyzwolicieli, bo oni mówili, że przyszliśmy po to, żeby wyzwolić narody, które były dotąd pod okupacją pańskiej Polski,
a przede wszystkim tych, którzy nie mieli dostępu do żadnej pracy i nie mieli właściwie z czego egzystować. Hasła były bardzo piękne, zresztą później powtarzały się wielokrotnie. Z 18 na 19 wojska polskie opuściły w nocy Wilno, a nad ranem wkroczyli Sowieci. Myśmy przez firanki tak przez okno wyglądały i to do dziś pamiętam, jak z tych czołgów wystawały takie jakieś kałmuckie twarze. Patrzyli w górę przerażeni, czy tam do nich jeszcze wojsko polskie nie strzela. No i jak wkroczyli i zajęli Wilno, zaczął się od razu oczywiście głód, bo wszystko ze sklepów wymiecione. No i jeszcze jedno. To wykupywanie wszystkiego, co się dało w sklepach. Przede wszystkim rzeczy pierwszej potrzeby. Sól, słonina, olej, cukier i tak dalej. Kolejki momentalnie się ustawiły. To nowość, bo kolejek nigdy nie było, a tu pojawiły się kolejki. No i muszę powiedzieć, że po paru dniach sklepy już były puste. Jeszcze funkcjonowały, bo musiały piekarnie jakieś, prawda, i tak dalej, ale handel już dogorywał. Obudził nas wczesnym ranem straszny hałas na ulicy, więc wyjrzeliśmy przez okno i zobaczyliśmy, że ulicą posuwa się kolumna czołgów z czerwonymi gwiazdami wymalowanymi. I jeden z tych czołgów na zakręcie nie wyrobił się i zahaczył o dom i zburzył cały narożnik jakiegoś domku takiego prowincjonalnego. No i tam jacyś ludzie lamentujący. I teraz pierwsza scena nieprawdopodobnie dramatyczna, zwłaszcza w oczach 8-latka. Podjeżdża motocykl z przyczepą. Z tej przyczepy gramoli się taki oficer w skórzanym płaszczu sowiecki, w czapce z granatowym otokiem, co potem się dowiedziałem, to jest NKWD, zaczyna rugać tego czołgistę, który ten dom zrujnował częściowo i robi się awantura, wykrzykują tam stoi na baczność. I nagle pojawia się taka znana wariatka, która tam krążyła po tych Zaleszczykach, stara Żydówka, żebraczka w łachmanach z pomieszanym rozumem, żebrała, ale przede wszystkim straszliwie kleła i wszystkich wyzywała. I jej ulubionym gestem było stawanie w pewnym momencie, pochylanie się i pamiętam takim palcem dźgała, tak pokazywała, mówi, dziec, wszyscy, cały świat mogą ją pocałować. I to był taki folklor miejscowy. Wszyscy ją znali, trochę tam się pośmiewali, dawali jej jakieś datki. I ona nagle w tej awanturze zjawia się i zaczyna do tego oficera coś wykrzykiwać i też w końcu odwraca i pokazuje tym gestem, co on może zrobić. I w tym momencie on wyciąga pistolet i trzach i zabija ją. Ja to zobaczyłem. To był pierwszy trup dla mnie tej II wojny. Vom Osten her ist nach der schmählichen Flucht der polnischen Regierung die russische Armee in Polen eingerückt. Am 18. Tage des Feldzuges trafen sich in Brest-Litowsk die deutschen Truppen mit den russischen Formationen. Zaczęli wywozić, ale takie jakieś wybitne postacie, tam wojewodę, profesorów. Jeszcze nie było takiej gremialnej wywózki, która potem nastąpiła za drugim. Zaraz po wybuchu wojny Rosjanie wkroczyli i zaresztowali tatusia. I mama mówi, nie płacz, Kieniu, nie płacz. Tatuś wróci, tatuś wróci. I ja miałam nadzieję, że tak będzie. Ale niestety tatuś nie wrócił. W 1939 roku moja matka miała problemy
z sercem wyjechała do Rabki, do sanatorium. Ojciec pojechał ją tam odwiedzić, a mnie podrzucili do sąsiedniego majątku, do mojej ciotki. Jak wybuchła wojna, przerażeni próbowali się przedostać na Wileńszczyznę, dotarli do Warszawy. Z drugiej strony weszli Rosjanie i podzielili Polskę na pół. Znaleźli tutaj przemytnika, który przekradał dzieci przez tą demarkacyjną granicę. Dali mu pieniądze, które pożyczyli zresztą, bo nie mieli. On tam przyjechał, gdzie byliśmy już skoszarowani do wywózki. W czwartek o godzinie 6, a transport odszedł o 4. Także 2 godziny zadecydowały o tym, kim jestem, jaki mam charakter. Bo zostałem wywieziony na Syberię. Wrócił do Warszawy, oddał połowę pieniędzy rodzicom, powiedział, że zwlekał z tym wyjazdem, że to przez niego. Bo jak wróciłem po 6 latach z tej Syberii, matka już nie żyła. Ojciec powiedział, że matka położyła się, powiedziała, że nie chce żyć, bo gdyby syn zmarł, to wychodziła na cmentarz, na grób. Tu gdzieś syn zaginął, ja byłem jedynakiem, miała 35 lat, zmarła na serce. Także jak wróciłem z Syberii, to już matki nie miałem. Zamknęli nas w bydlęcych wagonach na tej stacji i staliśmy, tak się wyrażę, na nogach przez całą noc. I rano poprosiłem krasnoarmiejca, żeby mnie wziął do ubikacji. I kulturalnie mnie zaprowadził do ubikacji i stanął po ubikacji z tej strony, a ja wszedłem do ubikacji i dałem dęba od tyłu i uciekłem. I zacząłem maszerować w kierunku Kobrynia i Brześcia. Oczywiście mnie tam złapali na szosie. Jakiś krasnoarmiejec, pokazał mi czasy na swoje ręce i zażądał, żebym mu oddał moje czasy. Czasy to jest zegarek. I także oddałem zegarek, poszedłem dalej do Kobrynia, gdzie w jakiejś szkole przespałem się i potem na drugi dzień udało mi się przemaszerować do Brześcia. A w Brześciu był akurat moment, że Niemcy zdawali Brześć Rosjanom, ruskim. I była defilada niemiecko-rosyjska i ja tam siedziałem przy płocie jakimś i patrzyłem na tą defiladę. Die kommandierenden Generäle deutscher und russischer Truppen nehmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Powrót oczywiście z powrotem do Warszawy, czym wynajętą furmanką od wieśniaków. I zapamiętałem taki jeden moment, który pamiętałem później, że jak żeśmy przejeżdżali, to szły kolumny niemieckich wojska. No i kiedyś tak było, że musieliśmy się zatrzymać. No, koło nas zatrzymał się oddział niemiecki. Kilku umiało po polsku, nawet można się było porozumieć, a inni jakąś łamaną polszczyznę, ale było. No i taka rozmowa się rozwinęła i ta rozmowa była zupełnie przyjazna. Zeszło się na tematy wojny, politycy. Jeden z tych żołnierzy powiedział, mówi, słuchajcie, gdyby żył dziadek, to by wojny nie było. Ja nie wiedziałem, co to jest dziadek, no ale później się dowiedziałem, gdyby żył Józef Piłsudski, to by wojny nie było. No i to też zapamiętałem. Doszedłem w końcu pod Warszawę do Garwolina. Dojście do Warszawy było zamknięte, bo jeszcze skończyła się ta cała okrążenie Warszawy i strzelanie i tak dalej. To wszystko zostało zatrzymane, ale Niemcy jeszcze nie byli gotowi otworzyć dojścia do Warszawy. Dopiero po paru dniach
I tutaj mi się zjawił mój ojciec z powrotem. Także nie wiem, jak to było, ale wróciliśmy w końcu do naszego domu i tak narzekamy, że siostry nie ma, co się z nią stało. I jeszcze zanim późnym wieczorem słyszymy tupu, tupu, tupu po schodkach i nasza siostra wróciła. Także zeszliśmy się do domu wszyscy tego samego dnia. No i tak się zaczęło nasze życie pod okupacją niemiecką w Warszawie. I pamiętam po 28 dniach walki, obrony, jak Niemcy wkraczali do Warszawy. Stałem w bramie, wpatrzony we wkraczające wojska niemieckie. Pierwszy jechał na białym koniu oficer wysokiej rangi. Koń jego tak stawiał kopyta, jakby był wytresowany. Szybko podnosił nogi do góry, kopyta do góry i stukał o bazaltową kostkę, którą wybrukowała była ulica. Za nim szła piechota, a hełmy im się trzęsły na głowach w jeden rytm, tak jakby chcieli nas wystraszyć swoją postawą. Za nimi jechały samochody pancerne, a na końcu czołgi. I tak się zaczęła okupacja.